Forte Officium. Szedł ulicą mroczną, pod płaszczem ukryty, silny, młody, dumny sługa znakomity. Kaptur twarz ukrywał, kiedy mijał ludzi, lecz samą postawą lęk dokoła budził. Jego ekscelencji wielki inkwizytor, herezji społecznej potężny audytor, miecz samego Boga, sługa uniżony, na spaczenie wiary bardzo wyczulony. Wyczuł nagle zapach, co magię zwiastował, do jej poskromnienia wnet się przyszykował. Drzwi barkiem wyważył, do pokoju wskoczył, na wszelki wypadek na bok się otoczył. Krzyż na płaszczu widać, wszyscy go poznali. Wizyt inkwizycji wszak się obawiali. Jego ekscelencji wielki inkwizytor, herezji społecznej potężny audytor, miecz samego Boga, sługa uniżony, na spaczenie wiary bardzo wyczulony. W kącie stała ona, czarnowłosa dama, w oczach miała ogień, w dłuższym roku plama. Nie drżała przed mieczem, nie klękała z lęku, choć znała historię, stała pełna wdzięku. Pewna swoich mocy i umiejętności, rozłożyła ręce, by powitać gości. Zadrżał miecz prawości w ręku inkwizycji, nie mógł się odwrócić od jej aparycji. Jego ekscelencji wielki inkwizytor, herezji społecznej potężny audytor, miecz samego Boga, sługa uniżony, na spaczenie wiary bardzo wyczulony. Zamknął wiedźmę człowiek z prochu, posłał ją w czeluści lochu, łańcuchem przypiął do ściany, chód ją przeszył niesłychany. Wtedy powiedziała słodko: może mnie rozgrzejesz złotko, na pewno cię rozgrzeje, wiarę w serce twoje wleje. Choć odwarknąć pragnął wrednie, to nie zabrzmiał bardzo pewnie. Jego ekscelencji wielki inkwizytor, herezji społecznej potężny audytor, miecz samego Boga, sługa uniżony, na spaczenie wiary bardzo wyczulony. Zobaczył ją później bardzo zaskoczony, strój jej bowiem został kompletnie zniszczony. Stała osłabiona, z łańcuchów zwisając, patrzyła mu w oczy, głową potrząsając. Przyszedł mnie odwiedzić inkwizytor mały, a stoi na progu całkiem oniemiały. Podejdź do mnie bliżej, młody sługo Boga, niechaj wyparuje serca twego trwoga. Podszedł pewnym krokiem, zmieszanie maskując, odpiął jej łańcuchę, wpół ją przytrzymując. Jego ekscelencji wielki inkwizytor, herezji społecznej potężny audytor, miecz samego Boga, sługa uniżony, na spaczenie wiary bardzo wyczulony. Wziął ją na oficjum, sławne przesłuchanie, co się ma wydarzyć, na pewno się stanie. Leżąc tam na kole, wszystko mu wyznała, do paktu z demonem sama się przyznała. Tylko jednej rzeczy mu nie powiedziała, że wszystko zrobiła, bo go pokochała. Skazał ją za grzechy na całospalenie, kiedy tak płonęła, dotarło zdziwienie. Jego ekscelencji wielki inkwizytor, herezji społecznej potężny audytor, miecz samego Boga, sługa uniżony, na spaczenie wiary bardzo wyczulony. Płonął ogień wielki i ludzi ostrzegał, by każdy obecny swej wiary przestrzegał. Ale to nie wiedźma nas, to się płonęła, tylko młoda panna, co go zapragnęła. Ukrył swe uczucia pod płaszczykiem wiary, bo był inkwizytor z niego doskonały. Miecz samego Boga, sługa uniżony, stał patrząc na ogień całkiem zagubiony. Prawdę niepojętą w płomieniach zobaczył, że go wielkim bólem Stworzyciel obarczył, że serce mu pęka, choć stoi jak skała, bo nie ta, co płonie, winna była cała. Cień jej ostatni, w dymie unoszony, szeptał mu do ucha: już
już jesteś stracony. Jego ekscelencji wielki inkwizytor, herezji społecznej potężny audytor, miecz samego Boga, sługa uniżony, na spaczenie wiary bardzo wyczulony.